Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Ukrainie, o sytuacji i na frontach, ale też o tym, co dziś w piątek rano powiedział sekretarz stanu obrony Marco Rubio, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wycofać się z rozmów pokojowych. Co to znaczy? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, wszystkich patronów, bo wasze wsparcie jest niezwykle ważne. To dzięki wam ten program istnieje, dzięki wam jest niezależny i na pewno taki pozostanie. Zachęcam serdecznie do dołączenia do tego grona. Możecie Państwo wspierać Układ Otwarty i tym samym przyczynić się do tego, żeby dalej mógł istnieć, żeby mógł dalej te rozmowy przeprowadzać. Bardzo ważne jest też to, że Państwo komentujecie i lajkujecie i subskrybujecie. To YouTube odczytuje jako zachętę do tego, żeby promować ten program wyżej, więc namawiam Państwa do wykonania tych czynności. Poza tym, że dyskusje pod nagraniami są oczywiście niezwykle ważne. No i pamiętajcie o Szkole Przywództwa. Zachęcam do dołączenia do niej. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Halo, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiamy rano, Wielki Piątek, chwilę po tym, dosłownie chyba pół godziny po tym, jak sekretarz stanu Marco Rubio powiedział po rozmowach z ministrami spraw zagranicznych Francji i Anglii, a wcześniej po rozmowach z Ławrowem i rozumiem, że też po konsultacjach z Ukraińcami, powiedział, cytuję, USA są gotowe zrezygnować z prób osiągnięcia pokoju między Rosją a Ukrainą, jeśli rozmowy nie posuną się, jeśli Rosjanie nie wykonają jakichś konkretnych kroków, a jednocześnie dzieje się to w czasie, kiedy i Stany Zjednoczone i Ukraina ogłosiły, że podpisały list intencyjny w sprawie umowy o eksploatacji metali ziem rzadkich na Ukrainie. Jak pan interpretuje te słowa? Czy rzeczywiście Amerykanie mogą się wycofać, czy to jest taki straszak tylko? Czy może od końca straszak jak gdyby, czyli w jaki sposób to miałoby i kogo przestraszyć? Rosjan, tak? Że wycofają się, bo rozumiem, że im oferują wiele. Bo co jest, na czym ma polegać wycofanie? Czy ignorowanie konfliktu, co byłoby dziwne, no bo raczej Stany Zjednoczone, dalej dążące do utrzymania tego parytetu światowego żandarma, co oczywiście de facto minęło, bądź właśnie kończy się, czy też ma to wyglądać tak, że wycofają się, czyli wrócą do sytuacji z czasów administracji Bidena, czyli będą wspierać Ukrainę i ten konflikt będzie trwał. Osobiście wątpię, bo jednak zarówno Trump, jak i jego administracja wielokrotnie krytykowali taką politykę tego kropelkowego podsycania konfliktu, jak to określano. Mnie jednak się bardziej podoba słowo wspierania Ukrainy niż podsycania konfliktu, ale de facto skutek był właśnie taki, że ten konflikt trwał. Ukraina dostawała środki walki, takie, które pozwalały kontynuować obronę kraju, ale już nie było szans na zbudowanie przewagi. Zresztą obecnie ta szansa jest już chyba zerowa. Czy też mają inny pomysł? I teraz jaki pomysł może być inny?
naprawdę nie wiem, bo czasami irracjonalność działania Waszyngtonu obecnie jest trudna do przewidzenia. Oczywiście, ja mówiłem, w tej irracjonalności mimo wszystko jakaś taka racjonalność trumpowska istnieje, tak? Natomiast przewidywalność jest ogromnie trudna. Czyli reasumując, czy mogą się wycofać? Tak, dlatego że w tej chwili to stanowi ciężar, to jest brak sukcesu. Każde spotkanie, Amerykanie, Ukraińcy, Amerykanie, Rosjanie, które nie kończy się postępem i jest mocno komentowane przez krytyków Trumpa, a ilość krytycznych opinii wobec jego polityki mocno rośnie również w Stanach, więc rzeczywiście mogą starać się po prostu próbować nakryć to dywanikiem, mówiąc obrazowo, i prowadzić jakieś działania takie, mówiąc bardzo kolokwialnie, pudrujące własną porażkę dyplomatyczną. Pytanie, czy tam też nie zmieniają się nastroje i no, w związku z tym, że to oczywiście jak na razie jest to porażka, a nie sukces, tak? Miały być 24 godziny, potem miały być tam 1,5 miesiąca, teraz jest więcej, nic nie zapowiada, że ten konflikt miałby się zakończyć i żeby strony zbliżyły się jakkolwiek, w czymkolwiek. Ale w ostatnich dniach też pojawiła się taka informacja w Wall Street Journal, że Marco Rubio i Kate Kellogg mają namawiać Donalda Trumpa do zaostrzenia postawy wobec Ukrainy. Jednocześnie mamy w kontekście to ogłoszenie podpisania umowy, listu intencyjnego na razie w sprawie tych umowy, legendarnej już umowy o metalach ziem rzadkich. To pokazuje, że akurat w tych dniach jakby atmosfera jest bardziej ciepła dla Ukrainy w Waszyngtonie, czy nie wiem, jak pan to widzi? Pan redaktor się przejęzyczył, do zaostrzenia polityki wobec Rosji, nie wobec Ukrainy. Tak powiedziałem, no to bardzo przepraszam i dziękuję za korektę. Oczywiście Marco Rubio i Kate Kellogg namawiają Donalda Trumpa na zaostrzenie kursu wobec Rosji, a nie wobec Ukrainy. Bardzo przepraszam za pomyłkę i dzięki za wyłapanie. Tak, no mnie się też zdarza. No niestety, ale to nie... Czasem myślimy szybciej niż mówimy, zdaje się, i staramy się być do przodu trochę, też mi się zdarzają takie przejęzyczenia. Jest to możliwe, tak. Natomiast pytanie, co to da, bo owszem, no jeszcze zostały narzędzia ekonomiczne, można Ukrainę wesprzeć większą ilością nowoczesnego uzbrojenia, a obecnie już tylko Stany Zjednoczone mają duże zapasy takowego, bo Europa w zasadzie się, to znaczy jak, pozbyła się w większości przestarzałego, a Ukraina, a nowoczesnego nigdy nie miała na tyle dużo, żeby wystarczająco zmienić obraz pola walki. Więc tak to wygląda. Natomiast to stoi w sprzeczności z wypowiedziami Trumpa, gdzie Ukraina ostatnio chciała kupić systemy przeciwlotnicze Patriot, nie dostać je, tylko kupić za pełną kwotę. No i odpowiedź Trumpa brzmiała tak, że nie zaczynaj, z podkreśleniem, nie zaczynaj wojny z silniejszym od siebie, z którym nie jesteś w stanie wygrać, a potem nie oczekuj, że ktoś da ci rakiety. Kluczowe słowa. Zaczynaj, czyli dalej Trump jest w takiej narracji, że to Ukraina sprowokowała tą wojnę i ignoruje, że Ukraina chce kupić, tylko że Stany Zjednoczone mają dać. Notabene tu się może czerwona lampka zapalić też w Polsce, ale to już inna bajka. I teraz przy takim przekazie, no to znowuż musiałby nastąpić taki zwrot o 180 stopni, no bo nie wiem, to nie tylko zaczną sprzedawać, ale znowuż dawać nowoczesne uzbrojenie Ukrainie, prawda? No ale jeszcze raz, tak jak mówiłem, w przypadku Trumpa wszelkie zwroty akcji są możliwe i niekonsekwencja jego polityki, ale także niekonsekwencja, inaczej brak porozumienia w jego administracji, gdzie zdarza się, że dwie kluczowe osoby, dwaj kluczowi gracze w
polityce amerykańskiej mówią inne rzeczy, to nadal dzieje się, tak? Więc jest możliwe rzeczywiście, że nastąpi zaostrzenie tej polityki, tylko teraz to nie spowoduje zmiany w ciągu miesiąca, 2 czy nawet 3. Czyli Stany Zjednoczone musiałyby znowuż przestawić się na wielomiesięczne wspieranie Ukrainy. Trudno w to uwierzyć. Oczywiście i nic na to nie wskazuje, tak? Znaczy to nie byłoby zgodne z całą strategią ostatnich tygodni Stanów Zjednoczonych i z wszystkimi zapowiedziami, więc tego raczej bym się nie spodziewał. Zaraz porozmawiamy o tym, co dzieje się, o ataku na Sumy i o ataku, ofensywie na Pokrowsk, która się podobno zaczęła wczoraj, ogłosił Zełenski, prezydent Zełenski ogłosił to w czwartek wieczorem, ale jeszcze jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to Wołodymyr Zełenski, zdaje się to on chyba ogłosił, że chce kupić od Stanów Zjednoczonych 10 systemów Patriot. No wiadomo, że obrona przeciwlotnicza to jest pewnie chyba największa potrzeba ukraińska. To jest ciekawe, że oni chcą, czy to ma być taki kupić, nie mają za co przecież kupić, to będzie lend-lease, rozumiem, jakaś pożyczka pewnie w przyszłości. Czy to po pierwsze, czy oni mogliby dostać te Patrioty w miarę szybko i czy to byłaby rzeczywiście duża zmiana? To pierwsze pytanie. Mogliby dostać z użytku bieżącego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co by osłabiło na chwilę te trudności amerykańskie. No ale akurat Amerykanie raczej przez najbliższy okres nie będą adresatem zmasowanych ataków powietrznych z użyciem pocisków balistycznych. Poza tym to Patrioty stanowią tylko jeden z wielopoziomowych systemów obrony, więc oczywiście Amerykanie mogliby sobie pozwolić na to, żeby te 10 Patriotów, 10 baterii sprzedać. Tylko jest potem kwestia dostaw rakiet też i tu musimy mówić o tych najnowocześniejszych PAC-3 trzeciej generacji, bo to te rakiety są w stanie zestrzeliwać rosyjskie pociski balistyczne, bo to głównie intencja taka byłaby. Czy by to zmieniło? Tak, bo w tej chwili Patrioty chronią przede wszystkim Kijów. Większa liczba systemów mogłaby chronić większy obszar kraju, bo rosyjskie pociski balistyczne są w zasadzie obecnie niezestrzeliwalne, poza tymi obszarami, gdzie te Patrioty, które Ukrainie pozostały jeszcze chronią. Więc tak, to byłaby istotna zmiana. Pieniądze, sądzę, że jak prześledzimy to, co Europa daje i te transze finansowe, kiedy zerkniemy na kwestie zamrożonych aktywów rosyjskich, gdzie coraz mocniej mówi się, żeby te aktywa zaczęły pracować dla Ukrainy, więc pieniądze myślę, żeby Kijów, a raczej Europa by znalazła. Sprawdziłem przed sekundą, kiedy pan pułkownik mówił, jedna rakieta, jeden pocisk do Patriota kosztuje $10 milionów. Jeden pocisk. Ile w tej chwili tych Patriotów, wiemy o tym, ile Patriotów w tej chwili, ile tych systemów jest na Ukrainie? Mówi się o 3. O 3. No to jakby to było 10, to rzeczywiście byłoby to. To jest potwierdzone. Ogółem podobno przez Ukrainę się przewinęło 5, co najmniej jedną półbaterię stracili, to mamy potwierdzone, ale z całą pewnością pracują 3. No to teraz 10 to jest istotne wzmocnienie systemu przeciwlotniczego. Kiedy już mówimy o tym, o sprzęcie i o wsparciu z zewnątrz, to też nowy kanclerz, jeszcze chyba nieformalny kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że rozważy poważnie wysłanie pocisków, znaczy systemów Taurus na Ukrainę. Czy to byłby znaczący ruch również i czy to pomogłoby znacząco Ukrainie? Bo rozumiem, że Taurus może wystrzeliwać rakiety dalekiego zasięgu. Jeśli pan
Wiedo, proszę opowiedzieć o tym, jakie one mają możliwości. Taurus nie jest pociskiem manewrującym dalekiego zasięgu. Nikt nie planuje Ukrainie dać broni dalekiego zasięgu, bo daleki zasięg to mówimy o 3000 kilometrów w przypadku pocisków rakietowych. Taurus funkcjonuje w tym przedziale nadal bliskiego. To znaczy, ile to jest kilometrów? Jaki to jest zasięg? Powiem, że musiałbym sprawdzić, ale powyżej 500 z całą pewnością. Między 500 a 1000, natomiast musiałbym zerknąć w dane, bo aż tak nie zapamiętuję dokładnie tego. Natomiast jest on skuteczny, z tym, że jest to pocisk powietrze-ziemia. Czyli Ukraińcy potrzebują samolotów do odpalania tych pocisków, a nie mają żadnego z typów maszyn, które posiadają, żadna nie jest zintegrowana z systemami Taurusa. Oczywiście to można zrobić, bo przecież Ukraińcy, a raczej powiedzmy sobie w dużej części my, integrowaliśmy systemy MiG-ów 29 i chociaż to raczej integrowaliśmy chyba SU ukraińskie, tak, integrowaliśmy ich SU z pociskami Storm Shadow i Scalp, tak, to były SU integrowane. Natomiast Ukraińcy prawie wszystkie SU stracili, no z F-16 niespecjalnie, to już bardziej by trzeba z ludźmi, którzy w technikaliach siedzą. Przy czym tak, takie integracje, one często nie dają pełnej możliwości programowania pocisku. Czyli można go odpalić, tak, ale już nie daje pełnych możliwości, które system oryginalny, pełny, zamontowany na samolocie, takie by systemy dawał. No, czyli tutaj to byłaby istotna zmiana, gdyby na przykład przekazali Niemcy Taurusy, ale ze swoimi samolotami na przykład, tak. Natomiast czy byłby to jakiś game changer? Nie byłby. No mówi się, że Taurusy mogłyby posłużyć do zniszczenia mostu krymskiego. No właśnie. No, pewnie tak. Taką zdolność Taurus ma, bo to jest pocisk z bardzo skuteczną, dużą głowicą. Zresztą między innymi do tego zbudowany, żeby niszczyć mosty. No jeszcze kwestia pokonania wielopoziomowej obrony przeciwlotniczej rosyjskiej. No ale tu zakładam, że Ukraińcy byliby w stanie, bo niedawno wręcz zmasakrowali systemy przeciwlotnicze rosyjskie na Krymie, gdzie byli w stanie ten system obrony przeciwlotniczej na Krymie skutecznie spenetrować. Więc pewnie z mostem krymskim udałoby się im też. Natomiast czy zmieniłoby to obraz wojny? No nie, jednak nie. Natomiast wiele takich elementów już tak, żebyśmy mieli świadomość, nie można lekceważyć tego, tylko takich ruchów potrzeba by znacznie więcej, a i tak potrzeba by miesięcy, żeby one w istotny sposób wpłynęły na militarną część tego konfliktu. Andrew Michta, generał Tomasz Piotrowski, generał Rajmund Andrzejczak, Marek Magierowski, Anna Maria Dyner, Aleksandra Przegielińska, wielu właścicieli fantastycznych, wielkich firm, to wykładowcy Szkoły Przywództwa. Dołączcie do nich, trwa rekrutacja do 10 maja. Panie pułkowniku, porozmawiajmy o tym, więc co się dzieje w tej chwili, co się działo w ostatnim tygodniu, dwóch. No, mieliśmy przede wszystkim do czynienia z koszmarnym atakiem na Sumy. Był ostrzał Zaporoża, no a jeszcze mamy doniesienia o tym, że ruszyła ofensywa rosyjska w sprawie Pokrowska, ale zacznijmy od tych Sum. Jak to wyglądało, jak jest poza tym oczywiście ludzkim, koszmarnym skutkiem, kilkadziesiąt ofiar, w tym dzieci, jak oni to przeprowadzili, jak Rosjanie to przeprowadzili, jakie jest znaczenie tego ataku militarne? To jest jeden z wielu takich ataków, które wpisują się w działania rosyjskie, ale tak, co do samych działań takiego typu, czyli o czym mówimy? Mówimy o działaniu rosyjskiego wywiadu, w tym przypadku zapewne HUMINT, czyli
Human Intelligence, czyli wywiad osobowy, czyli tak zwane OSI, czyli osobowe źródła informacji, czyli ludzie, którzy pracują dla Rosjan i po prostu informują ich o tym, co się w ukraińskich miastach dzieje. Być może miał tu znaczenie SIGINT, czyli Signal Intelligence, jakiś wywiad elektroniczny, który namierzył być może jakieś rozmowy ukraińskich oficjeli. Tak czy inaczej, Rosjanie dowiedzieli się o planowanym spotkaniu, uroczystości raczej, gdzie jedna z brygad ukraińskiej obrony terytorialnej zaplanowała uroczystość wręczenia medali żołnierzom. Na tę uroczystość zaproszono oficerów z sąsiednich brygad, co jest standardem, ale w czasie pokoju. W czasie wojny raczej takich rzeczy się nie robi. Tym bardziej w miastach, które są oddalone o około 50 kilometrów od linii frontu, chociaż w przypadku Ukrainy, która jest cała pokryta zasięgami rosyjskich systemów rakietowych rażenia precyzyjnego, w zasadzie tego typu uroczystości nie powinno się robić nigdzie, chyba że w schronach. Przy czym każdy schron też można zniszczyć. No ale Kijów ma akurat schrony przeciwatomowe, więc tam względnie taką uroczystość można by przeprowadzić, byłaby ona w miarę bezpieczna. Natomiast w przypadku Sum, no zakładając, że jest to prawda, chociaż wiele źródeł ukraińskich to potwierdziło, ukraińskich nadmieniam, bo rosyjskie o tym mówiły od początku. No i teraz uderzenie pociskami Iskander, które zbudowano do rażenia właśnie albo celów punktowych i wtedy mają głowice odłamkowo-burzące, albo celów powierzchniowych, wtedy mają broń kasetową, czyli rażą subamunicją na dużym obszarze. No i teraz Rosjanie na pewno jeden z tych pocisków miał głowicę odłamkowo-burzącą. Tu nie ma wątpliwości, bo materiały filmowe pozwalają to stwierdzić. Nie wiem, czy drugi miał kasetową, czy też odłamkowo-burzącą. Powiem, że nie widziałem typowych śladów użycia amunicji kasetowej na dostępnych materiałach, bo one są bardzo charakterystyczne, dlatego że to są po prostu kulki, które z olbrzymią prędkością spadają praktycznie pionowo w dół, więc skutki rażenia są dość charakterystyczne, szczególnie na pojazdach na przykład, ale nie wykluczam. Natomiast z całą pewnością jedna odłamkowo burząca, ona trafiła, ale wydaje się, że nie idealnie punktowo w cel, czyli być może w budynek, ale nie dokładnie tam, gdzie odbywała się ta uroczystość, dlatego że ukraińskich oficerów zginęło relatywnie niewielu. Gdyby tu była precyzja z uchyleniem rzędu 2-3 metry, tak jak mają systemy amerykańskie, to pewnie te straty byłyby znacząco wyższe. Więc tu jakieś uchylenie było, ale oczywiście akcja skuteczna, celna. No i teraz pozostaje kwestia, czy usprawiedliwiona. I tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja się nie podpisuję absolutnie pod oświadczeniami. Każda armia by tak zrobiła. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Czy jest to zgodne ze sztuką prowadzenia wojny? Generalnie tak, bo tak się tymi pociskami atakuje. Natomiast jest coś takiego jak branie pod uwagę proporcjonalności strat do użycia siły. Inaczej, proporcjonalności siły do potencjalnych strat, odwrotnie. No i teraz, czy to było uzasadnione? Ja bym nie odpalił tego pocisku z wielu przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że był to fatalny błąd propagandowy ze strony Rosji. Fatalny wręcz. Bo Ukraina doskonale wykorzystała materiały filmowe pokazujące rozrzucone zwłoki mieszkańców Sum, zabite dzieci, więc straty cywilów to nie tylko tragedia ludzi, którzy powinni być specjalnie chronieni w czasie konfliktu, ale też obszar operacji psychologicznych i propagandy. I ze strony Rosji zabicie kilku oficerów szczebla brygady, to ma minimalne taktyczne znaczenie,
Natomiast kwestia propagandowo jest to absolutnie porażka, czyli absolutny błąd Rosji. No ale rozumiem, że również błąd dowódców ukraińskich, którzy zorganizowali tę uroczystość. Tak, oczywiście, że tak. To jest, ja na wstępie powiedziałem, że takie rzeczy to się robi w czasie pokoju albo w przeciwatomowych schronach, jeżeli to już jest absolutnie niezbędne. Przy czym ja powiem tak, oficerowie liniowi, a ja takowym byłem przez większość swojego życia, nie przepadają za uroczystościami wręczania medali. Naprawdę. Więc dla kogo to miało być? Prawda? No, tu i teraz tak, są informacje, że na tę uroczystość przyszły rodziny zaproszonych osób, tak? Czyli, że były kobiety i dzieci. Oczywiście mamy rosyjską narrację, że kobiety i dzieci miały żywą tarczę stanowić. To oczywiście bzdura, bo dla Rosji żadnych żywych tarcz nie ma, przecież to akurat wiemy. Natomiast to jest ewidentnie nieodpowiedzialność i to się zdarzało już wielokrotnie obu stronom. Dalej, zarówno w armii rosyjskiej, jak i w armii ukraińskiej mamy oficerów najwyraźniej wielbiących wszelakie zbiórki. Ja nie cierpiałem ich, powiem szczerze, na każdym szczeblu i etapie swojego rozwoju zawodowego. I najwyraźniej mają potrzebę, ale teraz co? No, czy to podnosi morale? No tak, jeżeli nie walnie rakieta, tak? Jeżeli walnie rakieta, jest dokładnie odwrotnie. Więc tworzenie takiego ryzyka jest absolutną niekompetencją wręcz. Jest to po prostu wysoka niekompetencja, czyli brak odpowiedzialności, nie wiem, wynikający z braku chyba kwalifikacji, tak? Na takim szczeblu dowodzenia. Porozmawiajmy szerzej o tym, co się dzieje na liniach frontu. Jak powiedziałem wcześniej, w czwartek wieczorem dotarły informacje, że Rosjanie mieli zacząć ofensywę w rejonie Pokrowska, ponosząc bardzo duże straty, ale podobno ta ofensywa się zaczęła. Jak w ogóle wygląda, jeśli ma, nie wiem, czy to już jakiekolwiek więcej informacji mogły dotrzeć. Jeśli pan ma, to proszę się podzielić, a jeśli nie, to proszę powiedzieć, co się dzieje w innych miejscach. Znaczy, śledząc to w tym roku, bo ten rok wygląda trochę inaczej niż poprzedni, to etap rosyjskiej ofensywy kolejny zaczął się, bo Rosjanie walczą etapami, czyli mamy etap ofensywy, potem przerwę operacyjną, co jest jak gdyby niezgodne ze sztuką operacyjną i ze sztuką wojenną, dlatego że ofensywa się powinna kończyć osiągnięciem określonych celów, bądź nie, a nie mieć takie etapy wygaszania, odtwarzania zdolności i wracania z powrotem na tych samych kierunkach. I Rosjanie to robili od ponad roku, bo celem Rosji było zniszczenie zdolności bojowych armii ukraińskiej poprzez zadawanie im permanentnych strat i zdobycie Pokrowska. No i obu celów nie udało się osiągnąć. Czyli kolejna faza rosyjskiej ofensywy zakończyła się niepowodzeniem co do głównych celów. Oczywiście zyskali paręset kilometrów terenu, obecnie około, z tego co pamiętam, 20% terytorium ukraińskiego jest okupowane. Oczywiście licząc to, co już Rosjanie kontrolowali jeszcze przed inwazją, z Krymem włącznie. Natomiast sama ofensywa zakończyła się etap jej niepowodzeniem, ze względu na nieosiągnięcie zasadniczych celów, bo armia ukraińska zachowała zdolności, nawet ograniczone zdolności do kontrataków, więc nie udało się
pozbawić zdolności bojowych armii ukraińskiej. No i nie udało się zdobyć Pokrowska, który był celem, no mówił o tym Kreml, mówił o tym rosyjski sztab generalny. Jakby końcowym sukcesem tego etapu ofensywy było zmuszenie sił ukraińskich do odwrotu z obwodu kurskiego. O, tu warto na chwilę zatrzymać się, bo tam Rosjanie cały czas taką propagandę prowadzą, która jest też, ma mocne echa w Polsce, że tam 3 ukraińskie brygady całkowicie zniszczone, ileś rozbitych. Okej, no bo patrząc czysto pragmatycznie, 3 brygady ukraińskie etatowo to jest 17 000 ludzi. Zakładając, że nie miały pełnych stanów osobowych, powiedzmy 10 000. Czyli na relatywnie ograniczonym obszarze odwrotu powinniśmy mieć tysiące ukraińskich trupów z setki jeńców. No, a nie jeden film publikowany przez Rosjan takich scen nie pokazuje. A z pewnością Rosjanie by je opublikowali, bo Rosjanie w tej chwili bardzo mocno publikują każdy najmniejszy sukces, tak? Każda wioska, nawet jeżeli ona ma 5 domów, tak? Odbita, opanowana, już tam mamy flagę, drona, film. Nie mamy takich materiałów, więc najprawdopodobniej żadna z ukraińskich brygad nie została całkowicie rozbita. Z całą pewnością ponieśli straty sprzętowe, przy czym też te filmy publikowane przez stronę rosyjską pokazują straty sprzętowe wzdłuż takiej głównej drogi zaopatrzeniowej, z tym, że straty poniesione przez 9 miesięcy operacji. To nie są straty tylko z odwrotu. No i sukces rosyjski z całą pewnością, czyli wyparcie Rosjan z obwodu Ukraińców, z obwodu kurskiego, bo tam jeszcze jest bitwa taka przygraniczna, no ale to już są takie ostatnie jak gdyby podrygi tej operacji. Natomiast no, główny kierunek ofensywy, czyli centralny Donbas, no nie udało się osiągnąć celów, przy czym Rosjanie atakowali na wielu kierunkach, więc Pokrowsk był celem głównym, ale oni rozpraszali wysiłek, no między innymi dlatego, żeby zmusić też dowództwo ukraińskie też do rozpraszania wysiłku, czyli było wiele kierunków wiążących bądź pomocniczych, czyli bitwa o Wielką Nowosilkę wygrana przez Rosjan, bitwa o New York i Toreck, tak, wygrana przez Rosjan, atak na Sudże, atak na Kurachowę, dalej, wygrane starcia przez Rosjan, to są wszystko taktyczne rosyjskie zwycięstwa, rzeczywiście, no z tym, że mówimy o zajmowaniu wiosek bądź powiatowych miast, które nie dały tego ostatecznego zwycięstwa, głównego celu tej ofensywy, jeśli chodzi o teren, czyli zdobycie Pokrowska. Celem B był Czasów Jar i Czasów Jar się broni nadal. Więc nie osiągnęli. I teraz zapewne ruszy kolejna faza ofensywy. Co mówię, to nie jest zgodne ze sztuką, bo przerwa operacyjna pozwala też obrońcom odtwarzać zdolności, budować fortyfikacje, więc ofensywa powinna wyglądać tak, że powinno być narastanie sił poprzez wprowadzanie kolejnych rzutów, aż do rozbicia bądź przeciwnika. No tu, w czwartek doszło do tych, to według tego, co mówił Zełenski wieczorem, doszło do poważnych starć, ale zdaje się bez żadnego skutku dla Rosjan. Dobrego. Natomiast tak, ja mam mocne wrażenie, mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że Rosjanie chyba zmienili główny kierunek uderzenia i nie wiem, czy nie przeniosą wysiłku dalej na wschód nieco, no powiedzmy na północny wschód, czyli gdzieś w pobliżu Torecka i tam mamy taki odcinek frontu, o którym z kolei mówił generał Syrski, że tam zaczęła się rosyjska kolejna faza tej operacji ofensywnej. Mówił o tym 2 tygodnie temu i tam, co jest istotne, Rosjanie pokonali z całą pewnością pierwszą linię fortyfikacji ukraińskich, prawdopodobnie częściowo pokonali drugą,
i w tej chwili walczą na takich pozycjach opóźniających na trzeciej linii. Więc ja bardziej patrzę nie na sam Pokrowsk obecnie, tylko właśnie nie wschód, przepraszam, na północny zachód. Na północny zachód i na zachód od Pokrowska, bo tam się zaczęło sporo dziać. Tam walczą duże rosyjskie siły, natomiast Ukraińcy tam początkowo mieli jednostki takie klasy B, stąd utrata tych fortyfikacji, podobno dość dobrze przygotowanych, utrata tych fortyfikacji i nie wiadomo, czy kolejna faza rosyjskiej ofensywy być może odpuszczą sobie Pokrowsk, a uderzą na kolejnym kierunku, bo co jest głównym celem tych działań? No zajęcie całego Donbasu, czyli dojście Kramatorsk-Słowiańsk. I być może będą starali się obejść Pokrowsk, ale wtedy musi upaść Czasów Jar. Więc kontrofensywa tak, to czasowo się by zgadzało, chociaż ja zakładałem, że Rosjanie jednak uderzą raczej pod koniec, raczej na początku maja. Tak mi wychodziło z przeliczeń, ale być może z jakichś powodów rosyjskie dowództwo uznało, że już czas, nawet jeżeli nie odtworzyli zdolności w pełni. Bo z całą pewnością w pełni tych zdolności nie odtworzyli. Jest za mało czasu trochę. Ale być może uznali na tyle, być może uznali, że Ukraińcy szybciej je jednak odtwarzają, że bardziej się opłaca uderzyć niepełnymi teraz, niż czekać. Ale czy centralnie Pokrowsk, mam wątpliwości. Natomiast mogę się oczywiście mylić. Przy czym uważam, że kontynuację w tej chwili operacji na Pokrowsk na tym etapie raczej byłoby błędem, dlatego że Ukraińcy tam mają skoncentrowane bardzo duże siły i obecnie bardzo dobrze zorganizowaną obronę. Jak dużych sił potrzeba, żeby zdobyć takie miasta jak Pokrowsk, tak właśnie bronione, jak pan powiedział w tej chwili, tak ufortyfikowane i z taką liczbą, z taką ilością ukraińskich żołnierzy? No, Rosjanie przeznaczyli dwie grupy armii, czyli w granicach 60-70 tysięcy żołnierzy, plus bardzo dużo elementów wsparcia, bo te armie są obudowane, grupy armijne są obudowane bardzo mocno takimi elementami, przepraszam, nie grupy armijne, korpusy armijne, tak, bo grupa armii to jest całe centrum. Czyli to jest jak gdyby korpus armijny, czy armia jest odpowiednikiem korpusów NATO. To są struktury podobne. U Rosjan to jest armia, w NATO to jest korpus, czyli mówimy o 30 tysięcy plus, bo tu one nie mają struktur aż tak stałych. Przy czym w przypadku NATO korpus może mieć też i 70 tysięcy. U Rosjan raczej nie, ale mówimy rzędu 60-70 tysięcy do operacji pokrowskiej, przy czym to nie jest 70 tysięcy, które szturmuje miasto oczywiście. Tak? Mówimy bo to trzeba izolować obszar, trzeba jednostki rotować, przy czym obecnie rejon Pokrowska stał się taką strefą śmierci ze względu na chyba największą od początku tej wojny koncentrację dronów, zarówno po rosyjskiej, jak i po ukraińskiej stronie. Tam zarówno żołnierze ukraińscy, jak i rosyjscy, którzy walczą, mówią, że 10 kilometrów od pozycji, od pierwszej linii w głąb, powstały strefy śmierci, gdzie każdy pojazd opancerzony, każda grupa piechoty, czyli takie cele relatywnie atrakcyjne, są rażone przez drony. No i teraz ofensywa na tym kierunku trochę dyskusyjna, ale niczego nie można oczywiście wykluczyć. Zapewne będzie ona bardzo trudna i krwawa, jeśli będzie dalej postępować. A chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jakieś 2-3 tygodnie temu rozmawiałem tutaj z generałem Skrzypczakiem, który mówił o tym, że Rosjanie gromadzą dużo sił na południu i spodziewał się, że w jakiejś perspektywie mogą próbować na południu zaatakować Odessę i tamten rejon. Czy pańskim zdaniem to jest możliwe? Czy rzeczywiście tam są jakieś duże zgrupowania?
Mówimy o forsowaniu Dniepru, ewentualnie desancie morskim. Mhm. Nie mam informacji, żeby to było możliwe. Być może pan generał lepsze ma. Ja takich nie on mam. mówił tylko o tym, że w tym rejonie, tam na południu, Rosjanie gromadzą duże liczby wojsk, tak? I zastanawiał się, czy... No tak, ale to by się wiązało z forsowaniem Dniepru bądź potencjalnie desantem morskim. Desant morski absolutnie niemożliwy, chyba że naprawdę taka spektakularna, jakaś czarna operacja, gdzie nie wiem, użyliby transportowców do transportu brygad piechoty morskiej. Notabene ich brygady piechoty morskiej w tej chwili są zupełnie na innych odcinkach frontu i to wiemy, tak? Wszystkie rosyjskie brygady piechoty morskiej walczą na froncie, tak, z wszystkich flot. Pacyfiku, Oceanu Spokojnego i tak dalej. Więc desant morski raczej taką operacją Black Ops jakiejś w stylu książek Toma Clancy, ale takie rzeczy się dziać mogą, chociaż ja wątpię. A forsowanie Dniepru, próba jest możliwa. Natomiast myślę, że skutki jednak finalnie dla Rosjan byłyby opłakane, bo przede wszystkim drony i artyleria zadałyby naprawdę potężne straty, i Rosjanie musieliby utrzymać przeprawy przez szeroką przeszkodę wodną. Nie przez przeszkodę wodną typu rzeka Oskoł, gdzie te przeprawy utrzymują, tylko mówimy o szerokiej przeszkodzie wodnej, gdzie już samo utrzymanie mostów bez ostrzału jest wyzwaniem, a jeszcze pod ostrzałem, więc musiały być przeprawy promowe. Natomiast południe to też Zaporoże. I gdybyśmy mówili o Zaporożu, tam aktywność Rosjan jest zauważalnie większa. Tam pojawiły się rosyjskie jednostki WDW, których tam przez długi czas nie było. Natomiast jak na razie ich działania są bardzo ograniczone. Mówimy o zajęciu nie tyle nawet wiosek, co takich osad głównie. I Rosjanie tam nawet nie dotarli do pierwszego pasa obrony ukraińskiego. Tam walki toczą się w takim pasie przesłaniania, który istnieje od czasów nieudanej ofensywy ukraińskiej. I to jest tam walki od Dniepru do miasteczka Orychiwe toczą się, ale one są ogromnie ograniczone. Przy czym tam Rosjanie dość mocno atakują dronami. Tam skierowali bardzo dobre jednostki operatorów dronów, takich weteranów, którzy doskonale tymi dronami operują. Tam dość mocno uderza rosyjskie lotnictwo. I teraz możliwości są dwie. Albo to jest shaping operation po stronie Rosjan, czyli przygotowanie do większej operacji tego terenu, albo chcą zrobić takie wrażenie, żeby zmusić dowództwo ukraińskie do przerzucenia rezerw, a tu mamy cały czas ten efekt krótkiej kołdry, czyli przerzucenie na południe rezerw w sytuacji, kiedy w centralnym Donbasie znowuż rusza front. Więc możliwość jest, ale jeżeli już, to raczej kierunek zaporowski, ten odcinek tam właśnie wokół Orychiwe. Pojawiły się informacje, takie nawet filmiki o tym, że o schwytanym żołnierzu chińskim i o tym, że jacyś chińscy żołnierze walczą po stronie ukraińskiej. Mnie się to wydaje mało prawdopodobne, ale mnie to tak trochę wygląda na ukraińską propagandę, która chce pokazać, że Chiny jednak są bardzo blisko Rosji, chce to pokazać Amerykanom, ale może się mylę. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś informacje na ten temat i co to mogłoby znaczyć? Też ja to mogę oceniać tylko z perspektywy wiedzy, którą wszyscy mamy. Ale tak, mamy żołnierzy koreańskich, którzy mieli dokumenty armii rosyjskiej, tak, mieli mundury Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, mieli dokumenty, książeczki wojskowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i tak dalej. I mamy dwóch Chińczyków, którzy mieli swoje dokumenty, swoje karty kredytowe, tak, i tak dalej. Czyli ewidentnie
zapewne Chińczykami byli, obywatelstwo mieli chińskie, natomiast no, Rosja ma całkiem sporą migrację i zapewne dwóch Chińczyków uznało, że lepiej zarobią zaciągając się do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, niż pracując często na czarno, nie wiem, na zapleczu jakiejś tam rosyjskiej jadłodajni. Przy czym Federacja Rosyjska niemalże od pierwszych dni konfliktu prowadzi nabór ochotników zagranicznych. I to robi niemalże na całym świecie. Więc to, że pojawiło się dwóch Chińczyków, no nie ma w tym nic dziwnego. No i teraz z jednej strony Kijów rzeczywiście starał się to wykorzystać, bo to był akurat taki moment, kiedy Trump cłami atakował Chiny. No i to się bardzo dobrze wpisywało w narrację administracji waszyngtońskiej, czyli to był taki ukłon w stronę Waszyngtonu. Patrzcie, rzeczywiście ci Chińczycy to nawet na Ukrainie walczą. Natomiast z drugiej strony to jest taka trochę siermiężność tej propagandy, bo tych Chińczyków potem tam przed mikrofonami, konferencje prasowe i takie oświadczenia, że Chiny włączyły się do wojny niemalże, tak, bo to pobrzmiewało niemal, tak, i że Ukraina nie jest w stanie walczyć z całym światem. No to bardziej Rosja walczy z całym światem niż Ukraina, biorąc pod uwagę, że Ukraina militarnie wspiera 50 państw. Tam. Jeszcze na koniec chciałem zapytać o Jasionkę, o bezpieczeństwo Jasionki. Wiemy, że Amerykanie wycofują się, czy już się fizycznie wycofali. To, co ja ostatnio usłyszałem od jednego z na pewno bardzo dobrze poinformowanych osób, to, że to było od dawna, to jeszcze planowała poprzednia administracja, teraz to po prostu zostało zrealizowane i że Jasionka jest dalej tak samo zabezpieczana, jak była. Znaczy, że to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Jasionki, to nic nie zmienia. Czy tak jest rzeczywiście? Czy obecność Amerykanów to jednak jest wyższy poziom, dlatego że jest inna siła odpowiedzi, gdyby coś się stało. Natomiast zagrożenie tego huba, ono jest póki co niewielkie, czyli oceniając zagrożenie, to rzeczywiście bezpieczeństwo się nie zmieniło, aczkolwiek nie czarujmy się, że ochrona amerykańska jest lepsza niż międzynarodowa, moim zdaniem. Ale jeśli chodzi o sprzęt, to te patrioty, które stały, one dalej tam stoją. I to nic znaczy się nie te same, bo one nie były, ale nie były amerykańskie, znaczy to amerykańskie, produkcje amerykańskie, ale nie należące do dokładnie armii amerykańskiej. Dokładnie tak, więc to rzeczywiście, jeżeli mówimy o technicznym zabezpieczeniu, to wszystko jest tak samo. Z tego co wiem, to wycofanie Amerykanów nawet zaplanowano wcześniej, a bodajże w lipcu zeszłego roku na szczycie waszyngtońskim tą decyzję ogłoszono. Natomiast z tego co wiem, to wojskowo ona była, mówiąc kolokwialnie, klepnięta wcześniej, a ją ogłoszono w sensie, no bo to jest znaczenie polityczne też, więc to było jeszcze wcześniej zaplanowane niż na szczycie waszyngtońskim nawet. I teraz tak, czy dla Polski ma to istotne znaczenie? Nie, znikome. Dla Ukrainy? Tak, dla Ukrainy to jest zła informacja. Dla Polski nie ma większego znaczenia. Polska tam pełni rolę HNS, czyli Host Nation Support w NATO, czyli państwa gospodarza i pełni nadal. Tu się nie zmieniło praktycznie nic. Natomiast co do obecności wojsk amerykańskich, no na przełomie roku zmieniła się pancerna brygadowa grupa bojowa, która jest na wschodniej flance. Z tego co pamiętam, chyba wyjechali z 3. Dywizji Piechoty, przyjechali z 4. Mówimy o rotacji 4000 żołnierzy amerykańskich na świeży kontyngent, więc to jest realizowane zgodnie z planem. Mamy oddaną część obiektu na Drawsku, tak, obiekty na Głębokim, gdzie przewidziane jest na 2500 żołnierzy amerykańskich. W tej chwili oddano część dla 500-osobowego, to jest bodajże batalion rozpoznawczy, pancerno-rozpoznawczy
13 pułk chyba, to już nie, 13 regiment chyba kawalerii amerykańskiej, czyli odpowiednik pułku jakby, i tych 500 żołnierzy tam stacjonuje, podnosili flagę, tak, handshaking, nic nie wiadomo, żeby wysunięte stanowisko dowodzenia 5 Korpusu w Poznaniu, coś się tam działo, bo ono ma tam status garnizonu, czyli infrastruktura stała z rotacyjną obecnością, tak by to można nazwać. Mamy instalację rakietową w polskiej bazie w Redzikowie, podkreślam w polskiej wielokrotnie, bo status tego jest instalacja rakietowa w polskiej bazie, to nie jest baza amerykańska. Amerykanie określają to w taki sposób i system Aegis Ashore. Dalej mamy infrastrukturę stałą z załogą rotacyjną i nie ma żadnych informacji, jak dotąd, żeby cokolwiek planowano z tymi siłami robić. Czy zmaleje liczebność armii amerykańskiej w Polsce? Być może, ale będzie to zapewne dotyczyć tych sił aeromobilnych, które się pojawiły na początku konfliktu, czyli to, co administracja Bidena przerzuciła, bo z tego co pamiętam chyba 82, no ale to są siły, które mają to do siebie, że bardzo szybko przylatują i bardzo szybko odlatują, bo taki jest sens istnienia tych dwóch dywizji amerykańskich, czyli 82 i 101. Czy będzie to miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa? Politycznie to będzie jednak zawsze trochę in minus, czyli a jednak żołnierzy jest mniej, z perspektywy militarnej minimalne, bo te siły równie szybko mogą się pojawić znowu. Miejmy nadzieję, Także że... Przepraszam, kluczowe jest co? Brygadowa pancerna grupa bojowa, liczebność ogólna amerykańska, czyli 40 baz stałych w Europie, ponad 80 000 żołnierzy, przy czym złą informacją będzie co? Złą informacją na pewno jest, i to znacznie gorszą niż jakiekolwiek ruchy wojsk amerykańskich, to, że Amerykanie przekazują najważniejsze stanowiska dowódcze w NATO oficerom nieamerykanom. To jest bardzo zła informacja, dlatego że nie ma opcji, żeby Amerykanie podporządkowali swoje związki operacyjne generałom nieamerykańskim. W mojej ocenie nie ma szans, żeby generał holenderski, belgijski, tak, w czasie wojny dowodził dywizjami amerykańskimi. Zabieranie generałów z kluczowych stanowisk jest złą informacją. I tu bardzo ważne jest to, żebyśmy my w tym czasie prowadzili bardzo aktywną dyplomację na wielu różnych poziomach, żebyśmy tłumaczyli, dlaczego Amerykanom, dlaczego ich obecność w tym rejonie, w Polsce, w północno-wschodniej flance NATO jest bardzo ważna i to musimy robić. Panie pułkowniku. Bo to jest obecność wojskowa, ale polityczna. Jedna pancerna batalionowa grupa bojowa rozproszona na wschodniej flance to jest wyłącznie trzymanie flagi. Zdolności bojowe tego, oczywiście sama brygadowa grupa, całość na odcinku 100 kilometrów frontu ma znaczenie, ale ta brygadowa grupa, ona głównie trzyma flagę. No ale póki co o to chodzi. Bardzo panu dziękuję. Pułkownik Piotr Lewandowski był naszym gościem przedświątecznym, Wielki Piątek. Panie pułkowniku, życzę pięknej, dobrej, spokojnej, wielkiej nocy i dla pana, dla całej rodziny i dla wszystkich państwa. Ja również spokojnych, rodzinnych świąt i państwu, i panu redaktorowi życzę. Dzięki serdeczne. Do następnego razu. Dziękuję. Dziękuję państwu. Już życzenia świąteczne złożyłem. Przypominam o rekrutacji do szkoły przywództwa. Jeśli macie parę dni wolnego, to jest dobry okres. Już kilkadziesiąt osób się zgłosiło. Jeśli zgłosicie się wcześniej, oczywiście szanse są zawsze większe. Na koniec posłuchajcie głosu jednego z absolwentów szkoły przywództwa, a ja was pozdrawiam. Jeśli masz w życiu jakiś cel, marzenie, projekt, chcesz skanalizować swoją energię, poszukać inspiracji do jego zrealizowania, lub jeśli chcesz od życia czegoś więcej, poznać ciekawych wykładowców i zrozumieć to, jak funkcjonuje państwo polskie na styku polityki, biznesu, wojskowości, lub jeśli chcesz poznać przyszłych premierów, prezydentów, ministrów, prezesów, SPIW będzie najlepszym miejscem, żeby to zrobić.